witajcie w nowym filmie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę z podsumowaniem lutego. Udało mi się przeczytać 6 książek, więc to jest jak dla mnie dobry wynik, ponieważ książka, którą czytałam na początku miesiąca, wprowadziła mnie w lekki zastój czytelniczy. Nie będę jej mieć fizycznie, gdyż odłożyłam ją na półkę i tak nie chciało mi się grzebać już, bo odłożyłam ją na sam koniec. Więc tak, no, leniuszkiem jestem z rana i nie chciało mi się wyjmować. A mowa tutaj o Zbrodni i karze Fiodora Dostojewskiego. Jest to książka, którą od długiego czasu chciałam przeczytać, w końcu mi się udało i jestem z tego bardzo zadowolona, bo jednak książka ta jest dobrze napisana i świetnie opowiada tę historię o Rodionie Raskolnikowie, który przeżywa katusze po tym, jak udało mu się zabić i wypełnić swój plan, który ma już w głowie, kiedy go poznajemy. Daje mu się zabić staruchę, Alonę, chyba, i jej siostrę Elizawietę. No i potem przeżywamy jakby razem z nim jego katusze. Tak jak książka ogółem bardzo mi się spodobała, bardziej podobały mi się fragmenty, kiedy tego Raskolnikowa nie było obok, no to tak Raskolnikow nie jest moim ulubionym bohaterem. Nie wiem, czy taki był zamysł autora, że mamy po prostu nie lubić Rodiona. Natomiast no tutaj właśnie niekoniecznie lubię tą postać. Ogólnie naprawdę książka, już się powtarzam, ale ogólnie bardzo mi się podobała. Była to książka, którą chciałam przeczytać, chciałam ją poznać. Podobały mi się wszystkie rozterki bohaterów, podobało mi się to, jak zostały stworzone te poboczne postaci. Nie podobał mi się wątek religijny, natomiast w żadnej książce nie podoba mi się ten wątek. Jakoś nigdy ten wątek do mnie nie przemawiał i jakoś nigdy nie czułam się super ureligiowiona. Nie ma takiego słowa, ale nieważne. Więc no niestety tak wyszło. Myślę, że to też jest powód, dla którego nie przeczytam obecnie Mistrza i Małgorzaty. Może mi się to zmieni, ale Mistrz i Małgorzata jest bardzo oparty na religii. Buchakow był bardzo religijną osobą, z tego co kojarzę, więc no niestety. Ale przechodząc dalej, przeczytałam też super książkę, w sumie bardzo dużo dobrych książek przeczytałam w lutym, no ale przeczytałam tutaj książkę Sophie Cousins w przyszłym roku o tej porze. Książka jest naprawdę dobrze napisana. Mamy tutaj dwóch bohaterów, dziewczyna i chłopaka. Jak zwykle imion nie pamiętam. Przepraszam za to. Ale mamy tutaj dwójkę bohaterów, którzy rodzą się jakby w tym samym szpitalu, w ten sam dzień, kilka minut po sobie. I dziewczyna urodziła się jakby pod pechową gwiazdą, a ten chłopak jest szczęściarzem. No i dziewczyna przez całe życie ma mu za złe, poprzez to, że jej mama bardzo przeżywała to, że właśnie on zabrał jej imię. No i to sprawia, że właśnie jest tą nieszczęśliwą osobą. I mamy tutaj pokazane w książce te relacje pomiędzy tą dwójką bohaterów, relacje pomiędzy rodzicami a tymi bohaterami. I mamy też pokazaną relację, jak to ich spotkanie odmienia ich życia, ich sposób myślenia, to jak tam zaczynają odnosić się do samych siebie, bo jednak ta dziewczyna była bardzo niedowartościowana i taka no zagubiona trochę w tym, co się działo w jej życiu. Ale naprawdę bardzo polecam tę książkę, bo jest dobrze napisana. Świetnie się przy niej bawiłam, jeżeli tak można powiedzieć, i nie mogłam się oderwać od niej i naprawdę świetna książka. Kolejna książka, nie czytam jej fizycznie, ale mam ją fizycznie, gdyż zakupiłam po rosyjsku za 25 zł 3 pierwsze tomy. Pomimo, że przeczytałam już 2 pierwsze tomy, to chciałam mieć fizycznie je na półce, bo jest to moja ulubiona seria i teraz już mogę to powiedzieć po 2 tomach, że na pewno na tych 2 tomach się nie skończy. Mam już pierwsze 9 tomów ogólnie w e-bookach, natomiast fizycznie tylko te 3 pierwsze. No i chodzi o drugi tom
historii o Barsum, czyli książka Edgara Rice'a Burroughsa, Bogowie Marsa. Ja ją przesłuchałam w audiobooku, tak wygląda okładka. Świetna historia, mamy kolejne jakby losy, poznajemy Johna Cartera, tym razem po 10 latach bodajże ziemskich, tak mi się wydaje, że to około 10 lat było, znowu trafia na Barzum, czyli na Marsa, bo tak nazywają Barzum tą planetę ludzie, którzy tam żyją, a w zasadzie istoty, które tam żyją, bo nie do końca są to ludzie. No i trafia on nie jakby w to miejsce, z którego go zabrano, tylko trafia do takiego czyśćca, jakby można powiedzieć. Po prostu ludzie na Barzum uważają to miejsce za czyściec, ale John Carter jakby ogarnia, że tak naprawdę nic z czyśćcem nie ma do czynienia. Jest to kolejny wymysł jakby złych ludzi, złych istot z Marsa. No i udaje mu się uratować jego najbliższego przyjaciela Tarkasa. Tak mi się wydaje, że on się tak nazywa. Tutaj szukam po... tak, Tarkas. Dobrze zapamiętam. Próbuję go uratować właśnie z pewnego niebezpieczeństwa. Udaje mu się to zrobić, bo Johnowi Carterowi udaje się wszystko. Udaje mu się też wejść jakby do czyśćca, uratować stamtąd swojego syna, który jest już dorosłym mężczyzną i który jakby poszedł znaleźć swojego ojca właśnie tam, ponieważ wszyscy myśleli, że tam właśnie jest. Więc też udało mu się to zrobić. Od razu trochę spoileruję, ale no wiadomo, że Johnowi Carterowi udaje się wszystko. No i na koniec, jak już myślimy, że mamy takie szczęśliwe zakończenie w tej książce, to okazuje się, że nic z tych rzeczy, ponieważ Dea Torres, czyli jego ukochana, też trafia tam. No i niestety tutaj już nie dowiemy się, czy uda się uratować, ponieważ Dea Torres została zamknięta w wieży marsjańskiej, chyba w jakiejś takiej świątyni marsjańskiej, która otwiera się tylko raz do roku, w pewne tam święto ichniejsze i dopiero wtedy dowiemy się, czy uda mu się uratować tą swoją miłość. Podejrzewam, że tak, ale ile tu jest akcji, ile tutaj jest cudownych opisów, ile tutaj jest nawiązań bohaterów, ile tutaj jest naprawdę cudownych relacji. Naprawdę świetna książka. Polecam każdemu. Wiem, że jest ciężko dostępna, ale jak na to, że została napisana w 1920 albo nawet i wcześniej, w 1910 roku, to jest tak świetnie i wybitnie napisana ta książka, że ona naprawdę przeskakuje swoje czasy i uważam, że można to już uznać za taką klasykę gatunku fantastyki. Świetnie mi się czyta. Jestem ciekawa, jak dalej mi się będzie czytać te historie właśnie o Johnie Carterze. I jeszcze z tego autora udało mi się znaleźć inną serię książek, też równie znaną. I będę chciała przeczytać książki o Tarzanie, które też właśnie ten autor napisał. Więc naprawdę miłość do tego autora u mnie tylko rozkwita. I cieszę się z tego, bo naprawdę jest to świetny powrót do fantastyki, bo ja miałam taki teraz trochę odejście od fantastyki, rzadko kiedy czytałam, a teraz mam chęci, ochotę i myślę, że w marcu na pewno chcę przeczytać 3. tom, ale może uda mi się też 4., ponieważ ta historia Johna Cartera jest świetna. Tutaj też ten 3. tom widzę, zaraz znajdę, gdzie się zaczyna. Ten 3. tom jakby też nie jest taki gruby, bo tutaj tyle stron ma. I to jest Wódz Marsa, 3. tom, który będę czytać na pewno w marcu. No więc John Carter to jest moja miłość, polecam wszystkim, nie będę się rozwodzić, bo mogę milion razy jeszcze powtórzyć, że bardzo go kocham, a już chyba 3 minuty mówię około, że bardzo kocham Johna Cartera. Teraz jeszcze jedna świetna książka, spoiler alert, książka o Livi Date. Mamy tutaj
sławnego aktora i jego fankę, która pisze fanfiki i która jakby cosplayuje postaci z serialu, w którym gra właśnie nasz aktor. Nie jest ona typową pięknością, bo jest dosyć większa, co widzimy też po okładce. Natomiast no temu mężczyźnie, tej postaci, temu bohaterowi nie przeszkadza to kompletnie. Zakochuje się tak naprawdę w niej od pierwszego wejrzenia, można powiedzieć, gdyż widząc jej zdjęcia wstawia się jakby za nią w jej obronie. Bo tam ludzie zaczynają najeżdżać, że o Jezu, jaka ohydna osoba, jaka gruba. No i on jakby proponuje jej spotkanie, spotykają się i okazuje się, że znają się już wcześniej właśnie z tych z pisania fanfików. No i co będzie dalej? Trzeba przeczytać. Kolejna książka Let's Get Textual. Jest to książka, gdzie jakby bohaterowie spotykają się, a w zasadzie nie spotykają się, tylko zaczynają pisać ze sobą różne SMS-y przez pomyłkę. Więc przez taką głupią pomyłkę okazuje się, że są super towarzyszami do rozmowy i postanawiają się spotkać i to spotkanie też trochę zmienia ich życia. Teraz nie wiem, czy nie myślę o innej książce. Ale nie, też zmienia ich trochę życia, no i miło spędzają ze sobą czas. I czekam na kolejne części, bo jest ich chyba 7 albo 8 i każda z części opisuje innych bohaterów, ale nawiązuje do poprzednich, a ja czekam, aż powrócą bohaterowie od Zacha, bo był bardzo fajnym bohaterem. I kolejna książka, ostatnio już to Cypek Miki Modrzyńskiej. Jest to dosyć smutna książka, bo opowiada o tym, jak siostra i rodzice i brat, w sensie rodzina, próbują sobie pogodzić się ze śmiercią jednej z córek, z dzieci siostry. No i mamy tutaj historię, która dzieje się w ciągu jednego dnia. W zasadzie jednej nocy, rocznicy śmierci właśnie tej siostry. Więc dosyć niespotykane, bo na ogół akcja nie dzieje się tylko w ciągu kilku godzin. A tutaj akcja tak się rozgrywa, że dowiadujemy się, co się działo rok wcześniej, a nawet wiele lat wcześniej i jeszcze kilka godzin zmienia całe życie siostry. Właśnie, która jest naszą główną bohaterką. Także to było na tyle. 6 książek, które udało mi się przeczytać w lutym. Ta zbrodniejka mnie trochę przyblokowała, ale teraz już udało mi się przeczytać połowę książki, którą mam na marzec. Także dzięki za obejrzenie tego filmu. Do zobaczenia w kolejnych. Cześć!